Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Dzisiaj jest szczególny dzień dla Polaków. Mówię oczywiście o wyborach prezydenckich. A ja znajduję się na terenie Turcji, jak zresztą wiecie. No i nasuwa się pytanie, czy Polacy, którzy przebywają na terenie Turcji, czy też tutaj mieszkają na stałe, mogą głosować? A jeżeli tak, to w jaki sposób? I czy pandemia ma jakikolwiek wpływ na to, w jaki sposób te wybory będą przebiegać? Dostaję od Was sporo pytań na ten temat, więc stwierdziłam, że po prostu nagram o tym osobny odcinek i na wszystkie te pytania tutaj odpowiem. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to zapraszam. Obywatele Polski przebywający czy też mieszkający na stałe na terenie Turcji oczywiście mają prawo głosować. I mogą to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to głosowanie korespondencyjne. Wcześniej na takie głosowanie trzeba było się zarejestrować, czy to internetowo, czy faksem, czy telefonicznie i dana osoba otrzymuje pakiet wyborczy, który po wypełnieniu należy odesłać do okręgu wyborczego. Drugi sposób to głosowanie osobiste w jednym z dwóch okręgów wyborczych, które na terenie Turcji się znajdują. Pierwszy z nich jest w ambasadzie Polski w Ankarze, a drugi w konsulacie Polski w Stambule. I na to głosowanie osobiste też wcześniej trzeba było się zgłosić. Nie można tak po prostu z marszu na to głosowanie się udać. I tutaj właśnie mamy pierwsze ale związane z pandemią. Akurat w ten weekend w całej Turcji odbywa się państwowy egzamin o nazwie YKS, który można porównać do polskiej matury. Młodzież kończąca liceum podchodzi do tego egzaminu, żeby później móc udać się na studia. I w Turcji zazwyczaj to tak wygląda, że młodzież udaje się na egzamin razem z nawet czasem kilkoma członkami rodziny, którzy pod tą szkołą czekają, kibicują, trzymają kciuki. I wiecie, jest pandemia. I teraz wyobraźcie sobie, że na ulicy stoją właśnie ci rodzice, czy też inni członkowie rodziny kibicujący dzieciakom. Są też dzieciaki, które udają się do szkoły i wychodzą z tej szkoły potem. Do tego jest weekend, jest ładna pogoda, więc wychodzą też tłumy innych ludzi, żeby z tej pogody korzystać. Strasznie duży byłby tłok. I żeby temu zapobiec, rząd turecki postanowił, że w czasie trwania egzaminu na ulicy będą mogły być tylko dzieci podchodzące do tego egzaminu i ich opiekunowie. Pozostali mają zakaz wychodzenia z domu. I akurat w niedzielę, w dzień wyborów dla Polaków, ten zakaz jest w godzinach od 9:30 rano do 18:30, więc praktycznie przez cały dzień. Po takiej decyzji trudno było powiedzieć, w jaki sposób teraz mają udać się ci obywatele Polski do ambasady czy też do konsulatu, żeby głosować. No bo nie można wychodzić z domu. I przez kilka dni nie było żadnej decyzji w tej sprawie, ale w końcu decyzja zapadła taka, że oczywiście obywatele Polski, którzy zgłosili się na głosowanie osobiste, są z tego zakazu wychodzenia z domu zwolnieni, mogą normalnie na to głosowanie się udać, z tym, że powinni mieć przy sobie dokument na ten temat do okazania policji czy też straży miejskiej w razie kontroli, żeby uniknąć mandatu. I ten dokument został wszystkim zarejestrowanym na to głosowanie osobiste wysłany drogą elektroniczną. Należy go tylko wydrukować, mieć przy sobie i wtedy nie powinno być żadnych problemów. Także, jak widzicie, tak, na terenie Turcji obywatele Polski mogą bez żadnego problemu oddać głos. Mogą. Ale teraz pytanie, czy powinni? Chciałabym Was też tym odcinkiem skłonić do dyskusji właśnie na ten delikatny temat. Jak myślicie? Czy Polacy, którzy mieszkają poza Polską, powinni głosować? Czy powinni decydować o sytuacji w kraju, w którym nie mieszkają? Piszcie w komentarzach, co sądzicie na ten temat. A ja z mojej strony mogę Wam powiedzieć, że według mnie ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie tak lub nie, bo sytuacje są różne. Na przykład mamy Polaków, którzy już od pokoleń mieszkają w
innym kraju, na przykład w Stanach Zjednoczonych i do Polski praktycznie nie przyjeżdżają, nic ich z Polską nie łączy, więc w takim przypadku uważam, że jednak powinni się wstrzymać od głosu, bo podejmują decyzję, której konsekwencji właściwie nie poniosą w swoim codziennym życiu, a ta decyzja będzie miała bardzo poważne skutki dla Polaków, którzy w Polsce mieszkają. Więc no tutaj taka moja opinia. Takie osoby chyba jednak głosować nie powinny. Chociaż wiadomo, to nie mnie tutaj o tym decydować. Są też tacy Polacy jak ja, którzy mieszkają poza Polską, no i nie planują do tej Polski wracać. To może też nie powinni głosować. No ale z drugiej strony mam w Polsce rodzinę i też nie wiem, jak się życie potoczy. Może jednak kiedyś do Polski wrócę. No to może jednak powinnam mieć wpływ na to, jak sytuacja w kraju wygląda. Więc tutaj tak trudno powiedzieć w tym przypadku. Jest też oczywiście przypadek Polaków, którzy mieszkają za granicą, ale jak najbardziej mają cały czas silne więzi z Polską, mają na przykład w Polsce działalność gospodarczą, albo planują w najbliższej przyszłości do Polski wrócić, no to jak najbardziej powinni głosować, mieć wpływ na sytuację w kraju. Taka moja opinia. To wszystko zależy od osoby i od sytuacji. Trudno tutaj cokolwiek powiedzieć na 100%, ale to, co mogę powiedzieć na 100% właśnie, to, że na pewno wszyscy Polacy, którzy mieszkają w Polsce, głosować powinni, bo liczy się każdy głos i to Was, Polaków mieszkających w Polsce, najbardziej bezpośrednio dotknie ta decyzja. A brak decyzji to też jest decyzja. Prawda? Mam nadzieję, że tymi słowami skłonię Was do jakiejś refleksji. Piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Jeżeli podobał Wam się ten film, no to oczywiście zostawiajcie łapki w górę. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego następnego filmu. A my widzimy się kolejnym razem. Do zobaczenia. Görüşürüz.